Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy super jabłecznik. Ciasto zawiera kilka elementów. Zaczniemy od biszkoptu i będziemy potrzebowali tutaj 3 jajek, 60 g mąki pszennej tortowej, 60 g cukru i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Oddzielamy żółtka od białek, białka dajemy do miski, szczypta soli i ubijamy na sztywno naszą pianę. To zajmuje chwileczkę, następnie dodajemy cukier, ubijamy dalej, ta piana taka zrobi się szklista. Jak dodamy cukier, dodajemy żółtka pojedynczo, nie wszystkie naraz, żeby piana nie straciła swojej puszystości. Jedno, drugie, trzecie, chwileczkę przemieszajmy, odkładamy mikser i teraz już łyżką, w naszym przypadku drewnianą, będziemy mieszać całość, do której dodajemy proszek do pieczenia i mąkę. Oba elementy mogą Państwo wymieszać i dodawać jako jedno, to znaczy mąkę z proszkiem do pieczenia. Mąkę też dodajemy partiami, żeby było łatwiej rozmieszać całość. Nie zapomnijmy o zgarnianiu mąki z boków, ze spodu, żeby nie została. Po wymieszaniu całości odkładamy na chwilę na bok. Szykujemy sobie blaszkę, którą sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy nasze ciasto. Rozkładamy po całości, uzupełniając braki, boki, kąty. I wstawmy do piekarnika nagrzanego tak do 160-170 stopni Celsjusza. Tak na 15 minut. Przed końcem wbijmy patyczek, sprawdźmy, czy ciasto się upiekło. Patyczek będzie suchy, ciasto upieczone. Wtedy wyłączamy piekarnik i biszko zostawiamy na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika, odcinamy brzegi od foremki. Odwracamy, wyjmując z foremki nasze ciasto. Zdejmujemy delikatnie papier. I zostawiamy do całkowitego przestudzenia. Jak już przestygnie całkowicie, odkrajamy z wierzchu taką skórkę. Jeżeli tego nie zrobimy, a później nałożymy kolejne warstwy ciasta, po prostu wszystko się odklei. Będą się te warstwy rozjeżdżały. Taki biszkopt odkładamy na chwilę, a foremkę wykładamy świeżym papierem do pieczenia i wtedy wkładamy z powrotem nasz biszkopt do foremki. Blaszka na bok, a my zajmujemy się kolejnym elementem, masą jabłkową. Tutaj potrzeba nam 1,6 kg jabłek, 200 g cukru, 350 ml wody, soku z 1,5 cytryny, 3 jajek i 2 budyni śmietankowych. Garnek stawiamy na gazie, a do niego dajemy jabłka, które wcześniej umyliśmy i starliśmy na tarce o grubych oczkach. Do jabłek dolewamy wodę. Dosypujemy cukier i dodajemy sok z cytryn. Wszystko mieszamy i doprowadzamy do zagotowania. Nie zapominajmy o mieszaniu, żeby nam się nic nie przypaliło. Po zagotowaniu jeszcze tak 5 minut gotujemy, żeby te jabłka zmiękły. A w międzyczasie, jak one tam sobie miękną, w miseczce mieszamy jajka z budyniami śmietankowymi. Tutaj musimy troszeczkę uważać, bo budynie lubią robić zadymy, więc powolutku. Jak połączymy całość, a nasze jabłka w międzyczasie zmiękną, dolewamy jedno do drugiego i mieszamy ze sobą. Mieszamy. Powrotem doprowadzamy do zagotowania, tak przez parę minut.
I wtedy takie jabłka jeszcze gorące wylewamy nasz przygotowany wcześniej biszkopt. Rozprowadzamy równomiernie po całości, wyrównujemy i zostawiamy do całkowitego przestudzenia. A jak jabłka wystygną, zajmiemy się ostatnią warstwą, masą śmietanową. Tutaj będziemy potrzebowali 330 ml śmietanki kremówki, 3 łyżek cukru pudru, 1 galaretki o smaku pomarańczowym i 200 ml wrzątku do rozrobienia galaretki. Najpierw rozrabiamy galaretkę, czyli do wrzątku dodajemy proszek, mieszamy i odstawiamy. Ona musi być zimna, ale płynna. Następnie z lodówki bezpośrednio wyjmujemy śmietankę i będziemy ją ubijać. A czy zdarzyło się Państwu tak, że nie mogli ubić śmietanki na sztywno? Nam tak. Jak się okazuje, śmietanka śmietance nierówna. Zapraszam na wielki test śmietanek kremówek, który podpowie, która z nich jest najlepsza. Za chwilę pojawi się bezpośredni link do tego testu. A my wracamy do ciasta. My nadal ubijamy naszą śmietankę na pół sztywno. Ubijamy, wyłapując moment, kiedy ona zacznie nam sztywnieć. Jak nam to się uda, to dodajemy cukier puder. Jak będziemy dodawać cukier puder, sprawdźmy, czy już go wystarczy, czy może mniej, czy może więcej użyć. To zależy od naszego smaku. Jak wymieszaliśmy cukier ze śmietanką, dodajemy galaretkę zimną, ale stanie płynnym. Małym strumieniem dolewajmy, mieszajmy. Dolewamy, mieszamy, aż do wykończenia galaretki. A potem jeszcze raz, dwa przemieszajmy. No i wracamy do naszej foremki z wystudzonymi jabłkami. Na wierzch wylewamy naszą masę śmietanową. Ona sama się rozprowadzi generalnie. I ciasto wkładamy do lodówki tak na około 40 minut. A po tym czasie element dekoracyjny. U nas są to posiekane orzechy włoskie, którymi dekorujemy sam wierzch ciasta. Ciasto również wkładamy do lodówki tak na 12 godzin, żeby wszystko stężało. No i pięknie smakowało. Ciasto jest naprawdę bardzo delikatne i bardzo smaczne. A ja kończę, zapraszając Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.